Cześć wszystkim! Dzisiaj pokażę Wam małą wioskę niedaleko mojego domu. W Chinach są dwa rodzaje wsi. Wieś na obrzeżach miasta i wieś daleko od miasta. Dzisiaj odwiedzimy wieś na obrzeżach miasta. W trakcie tego zwiedzania chciałabym pokazać Wam, jak żyją tu ludzie. I też spróbuję odpowiedzieć, jakie są moje odczucia odnośnie życia poza miastem i jak te odczucia zmieniły się w ostatnich latach. 请大家看摄像头。Kiedyś, gdyby ktoś powiedział mi, że mam mieszkać na wsi, chyba bym się załamała. Ale ostatnio coraz częściej zazdroszczę ludziom mieszkającym na wsi. Więc w tym filmie będziecie mieli możliwość na własne oczy przekonać się, ile jest warta chińska wieś. Myślę, że wielu Polaków może nie rozumieć, dlaczego tylu Chińczyków tak bardzo chce uciec ze wsi. Musicie wiedzieć, że w Chinach wieś przez długi czas nie była kojarzona z romantycznym i spokojnym życiem. Raczej z biedą, ciężką pracą i zacofaniem. Ponieważ w Chinach rolnictwo to ciężka praca przynosząca bardzo niewielkie dochody. Tej sytuacji nie da się wprost porównać z warunkami, w jakich funkcjonują polscy rolnicy. Kiedy byłam mała, moja mama często mówiła: jeśli nie będziesz dobrze się uczyć, to skończysz na wsi pracując w polu. Dlatego dla mnie wieś nie była marzeniem. To było raczej miejsce, do którego trafia się po porażce. To też jeden z powodów, dla którego wiele dzieci ze wsi bardzo ciężko się uczyć. I często mają naprawdę dobre wyniki. Bo dostanie się na studia to dla nich jedyna szansa, żeby zmienić swoje życie. Nie chcą wracać do biednej wsi i całe życie pracować w polu i hodować świnie jak ich dziadkowie. Chcą pojechać do dużego miasta, pracować w biurze i zarabiać więcej pieniędzy. Ale pewnego dnia pojechałam do Polski i kiedy pierwszy raz zobaczyłam polską wieś, byłam naprawdę zaskoczona, bo wieś, którą zobaczyłam w Polsce, była zupełnie odmienna od moich dotychczasowych doświadczeń i wyobrażeń. Było spokojnie, czysto. Prawie każdy miał własny ogród. Niektóre domy były naprawdę piękne.
Ale najbardziej zaskoczyło mnie to, że ta wieś wcale nie była zapomniana przez świat. Mimo że jest daleko od dużego miasta, życie tam wcale nie jest takie niewygodne, bo są całkiem dobre drogi. I wtedy po raz pierwszy zrozumiałam, że wieś wcale nie musi oznaczać biednego życia. Czasem życie na wsi jest nawet wygodniejsze niż w mieście. Zwłaszcza jeśli chodzi o przestrzeń. W mieście wiele osób mieszka w małych mieszkaniach. Codziennie słyszysz sąsiadów, krzesła i kłótnie za ścianą. Ale na wsi masz ogród, podwórko i więcej własnej przestrzeni. To naprawdę daje inne uczucie. Hello. 请大家看摄像头。哎 ，OK， 你好，谢谢呢。Hello，Hello， 好 ，Hello， 好，稍就可以了，嘎，稍，为什么嘛？张漂亮的你啥？啊，照着做了就可以了。Hello。Życie na wsi w Chinach nadal ma wiele problemów. Mniej zarobki, mniej pracy, gorszy transport. Edukacja i opieka medyczna też są słabsze niż w mieście. I jest dużo śmieci. Nie wspominając o tym, że rano może cię obudzić kogut sąsiada. Ale z drugiej strony, ludzie w miastach, mimo wyższych zarobków, żyją pod ogromną presją. Szybkie tempo życia, dużo pracy, ciągły stres. Dlatego nawet w Chinach coraz więcej ludzi zaczyna marzyć o życiu na wsi. I ja teraz coraz lepiej to rozumiem. Czasem naprawdę myślę, że gdybym kiedyś miała dużo pieniędzy, to wybudowałabym duży dom na wsi. Miałabym duży ogród, swoje własne świeże warzywa. Na pewno miałabym psa. Codziennie chodziłam do lasu na spacer. To brzmi naprawdę cudownie. Zwłaszcza, że budowa domu na wsi jest dużo tańsza niż kupno mieszkania w mieście. I również koszty życia są o wiele niższe. Mimo że wiem, że życie na wsi nie jest idealne, to przynajmniej nie myślę już o wsi jedynie przez pryzmat biedy i zacofania. Coraz częściej widzę wieś jako taki spokojny świat z dala od chaosu miasta. Dobre życie wcale nie musi oznaczać pogoni za pieniądzmi. Nie trzeba mieszkać w wieżowcu, kupować drogich samochodów i markowych rzeczy. Wystarczy mała, spokojna wioska. W dzień zbierać pomidory, wieczorem patrzeć na gwiazdy. To już koniec dzisiejszego filmu. Dziękuję za obejrzenie. Napiszcie w komentarzach, czy podoba Wam się wieś w Chinach i czy Wy wolelibyście mieszkać w mieście czy na wsi. Ale bez względu na to, gdzie mieszkacie, mam nadzieję, że podobał Wam się dzisiejszy film
I obejrzycie moje inne filmiki. Do zobaczenia następnym razem.是做一是啊岁。